Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje błogosławieństwo pozostaje jak lampa napełniona oliwą dla każdego z moich dzieci. Nie możecie czuć się usatysfakcjonowani samym czytaniem Pisma Świętego, musicie zagłębiać się w boskie słowo i nie czuć się nasyceni, ale z każdą chwilą karmić się coraz bardziej boską prawdą, boską drogą, abyście żyli w boskiej woli i w ten sposób z każdą chwilą byli bardziej dojrzali duchowo i mniej przyziemni. Umiłowany ludu mojego Syna, moje serce nadal drży na myśl o wydarzeniach poprzedzających wielkie oczyszczenie ludzkości w jej całości. Przemawiam do tego pokolenia z woli Bożej, tego upartego pokolenia, czekając na jedną duszę, która nawróci się pośród morza ludzkiej woli, rozbitej i wyrwanej przez złego ciemiężcę dusz. Nie jest priorytetem dla człowieka wierzyć w mojego Syna ani w te ciągłe wezwania. Człowiek zadowala się dobrami materialnymi, zapomniał o wiecznym zbawieniu. Samolubstwo sprowadziło człowieka do roli delikwenta namiętnie zaspokajającego swoje ego i swoje samopoczucie, czyniąc go coraz bardziej potrzebnym do posiadania wszystkiego, czego może zapragnąć jego wyobraźnia. Lud mojego Syna jest manipulowany bez świadomości i bez zgody na to. Dzieci, jesteście dosłownie i agresywnie prowadzeni do buntu, do rzucenia wyzwania mojemu Synowi. Dzieci, tak wielu z was zmarnowało możliwość pomocy swoim bliźnim. Czy słyszycie płacz waszych braci, którzy cierpią w tej chwili? Umiłowane dzieci, burze staną się częstsze, tak bardzo, że będziecie odczuwać strach. Fale będą się wznosić w jednym miejscu i w drugim, a nauka nie będzie mogła was ostrzec. Moje dzieci, będziecie drżeć na widok wydarzeń i furii natury, zobaczycie siłę, z jaką morze przeniknie na ląd i zniszczy to, co człowiek uważa za niezniszczalne. W moim bólu przewiduję furię żywiołów, nieaktywne wulkany zaskoczą ludzkość, ziemia ubolewa nad obojętnością człowieka wobec swego Stwórcy. Na co czekacie, moje dzieci, by wrócić do mojego Syna? Nie ukrywam przed wami faktu, że niedostatek będzie odczuwalny na całym świecie. Bogaci i biedni będą cierpieć głód, pieniądze nie będą środkiem do zdobycia pożywienia, ubrania czy lekarstw. Przy upadłej gospodarce nic nie będzie miało wartości dla życia ludzkiego, dopóki nie będziecie gotowi umieścić w swoim ciele znaku bestii, mikrochipa, którego władcy narodów będą wymagać od ludzi, aby wydać ich w ręce Antychrysta. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, wiara będzie się zataczać, moje dzieci będą płakać i będą żałować, że nie były wcześniej posłuszne mojemu Synowi. Moje dzieci będą ubolewać, że nie były świadome osobistej potrzeby szukania i zagłębiania się w słowo mojego Syna. Moje dzieci będą żałować, że nie zagłębiały się w boskie nauki i nie wprowadzały ich w życie. Dla człowieka nie jest istotny wzrost duchowy, ponieważ nie wierzy w zapowiedziane wydarzenia i nie wierzy, że warunki świata się zmienią, nawet gdy widzi nagłą i niezwykłą zmianę w stworzeniu, nie chce zmierzyć się z prawdą o stanie swojej duszy i nie pozwala, aby sumienie poruszyło go do zmiany. Zatrzymuje swoje sumienie swoją wolą. Ukochane dzieci, przemoc w ludzkości wzrośnie, ataki i zamachy będą nieustanne, pogoda będzie intensywnie załamana, a pory roku zmienią się na całej ziemi, wiatry będą siały zniszczenie, a mróz będzie wielki. Dzieci, Antychryst jest strzeżony przez elity, które rządzą losem ludzkości poprzez władzę. Kontrola wywierana przez tych sprzymierzeńców Antychrysta nasili się wraz z represjami społecznymi. Moje dzieci,
poprzez zdrowie doprowadzą was do wydania się wrogowi. Wy, moje ukochane dzieci mojego niepokalanego serca, pozostańcie w wierze, nawet jeśli to co widzicie obok was jest jałowe, w wierze kontynuujcie modlitwę i dawajcie świadectwo miłości mojego Syna i Jego obietnic. Zjednoczcie się, aby stawić czoła złu, abyście mogli je odkryć i nie dać się złapać w jego sieci. Umiłowane dzieci, będziecie świadkami testowania nowej broni, skutki tego będą roznoszone przez wiatr. Nie znajdziecie miejsca na grzebanie zmarłych, a smród będzie się unosił wraz z chorobami, płacz będzie wypływał z wnętrza duszy za to, że nie posłuchaliście wezwań z domu ojcowskiego. Zamieszanie będzie wielkie z powodu chęci człowieka do kontrolowania swoich braci. Światowy przywódca traci życie z rąk swoich braci. Wzrasta wzburzenie, wzrasta wściekłość. Módlcie się, moje dzieci, sojusze wydają się być potwierdzone, gdy zdrada jest ukrytą strategią, która, jak drapieżny ptak, przybędzie niespodziewanie. Módlcie się za Rosję, będzie biczować ludzkość, zdobyła upragniony czas. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, poznajcie mojego Syna, abyście odkryli nieskończoną miłość, bez której będziecie żyć pusto, a nie mogąc znaleźć drogi. Przyjdzie wam adorować ludzi, którzy zdradzieckimi słowami powiedzą wam, że posiadają władzę daną przez mojego Syna, powiedzą wam, że posiadają słowo mojego Syna, powiedzą wam, że są wybrani przez mojego Syna, a zamiast tego doprowadzą was do tego, że będziecie zbłąkanymi stworzeniami oddzielonymi od łaski. Człowiek nie wierzy, że grzech wpływa na całe jego otoczenie i nawet zwierzęta zmienią swoje przyzwyczajenia i sposób traktowania człowieka. Ukochane dzieci, szukajcie prawdy, ona jest w was. Najpierw zobaczcie siebie w prawdzie, a po zbadaniu siebie idźcie pojednać się z moim Synem, w ten sposób będziecie mogli rozpocząć drogę ku ładowi w sobie, ku ładowi wewnętrznemu. Wznieście się ponad siebie, abyście prawdziwie poznali siebie, odnajdując centrum prawdy, które przebywa w każdym z was. Prawdę znajdziecie tylko w sobie, bo prawda, nie będąc światłem, nie będąc rozumem, nie będąc sumieniem, jest wam potrzebna do wzniesienia się ponad siebie. Macie dobro, musicie czynić dobro, musicie pracować i działać w dobroci, musicie chodzić w dobroci. Mój Syn nie oczekuje innego traktowania od swoich dzieci. Umiłowani, chodzicie niepewnie w mocy mojego Syna, w Jego boskiej wszechmocy, w boskiej opatrzności, a to objawia się w strachu, w słabej i niestałej wierze. To są chwile, kiedy dzieci moje muszą żyć w pełni, będąc dziećmi Syna mojego i mając dobra domu Ojca, będąc wspomagane i napełniane Duchem Świętym. Pozwólcie zakwitnąć owocom, które mój Syn wam przekazał, nie zwlekajcie, ponieważ ta chwila jest bliższa niż jakakolwiek inna chwila do zalążka wielkiego ucisku. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, jestem z wami w tej chwili bardziej niż w innych chwilach, pozwólcie mi się prowadzić. Przyjdźcie do mnie. Kocham was, Matka Boża.